Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Zapowiadałem jakiś czas temu, w sumie niedawno, króciutki cykl poradników na temat narzędzi specjalnie wyprodukowanych przez firmę Atnel, przeze mnie, dla leciwych być może już modułów ESP8266, ale jednak, pomimo że są leciwe, to warto ich używać w wielu przypadkach, o czym mówię w swoim kursie ESP i RTOS. I właśnie na potrzeby tego kursu, przyznaję szczerze, wziąłem na warsztat, jak widać, te moduły ESP i postanowiłem przygotować własne narzędzia. Dlaczego własne? Czyżby takich nie było na świecie? Ależ są, nawet oryginalne od Espressifa. Zaraz sobie je porównamy, bo dzisiaj właśnie na ten warsztat bierzemy jedno z najważniejszych narzędzi, które było bardzo potrzebne do kursu ESP. Ono się pojawiło praktycznie niedawno, a zatem wszyscy, którzy do tej pory przerabiali kurs ESP i RTOS, nie mieli okazji jego używać, a może nawet nie znają do dzisiaj tego narzędzia. Jest to narzędzie jak na razie wciąż w pełni darmowe. Można je pobierać ze strony Atnel. Poniżej filmu będzie link do tegoż narzędzia i proszę bardzo, teraz chciałbym o nim troszkę opowiedzieć, zabrać się za tenże chip. Na początek pokażę Wam, że wziąłem tak naprawdę tutaj sobie płytkę na przykład Node MCU. Możecie wziąć dowolną płytkę z chipem ESP8266, może to być Wemos, może to być Atnel Wi-Fi, może to być cokolwiek ESP01, byleby jakoś podłączyć do programatora zorganizowanego na RS232. To nie jest tematem dzisiejszego poradnika. Myślę w związku z tym, że taki moduł chyba każdy powinien mieć w swojej szufladzie. One mają też wbudowaną już pamięć 4 MB, a więc taką, megabajty flasha, a więc taką, która bardzo pasuje do całego kursu ESP i RTOS. Przełączam się zatem na ekran, w którym najpierw powiem, skąd to narzędzie się wzięło. Właśnie, żeby się odwołać do pierwszej edycji kursu, to pokazywałem Wam tam, że te chipy które są programowane oczywiście ESP8266, które są programowane w non-OS SDK, nie pod RTOS-em, ponieważ pod RTOS-em już z Eclipse'a można bezpośrednio wgrywać wsad do modułu. Natomiast jeśli chodzi o non-OS SDK, zwykle to się dzieje troszeczkę inaczej, zaraz o tym powiem. Ale zobaczcie, tu jest proste porównanie. Taki oto program był polecany w kursie przeze mnie. Możecie na dzisiaj o nim zapomnieć i to totalnie. Proszę bardzo, znaczy może totalnie, jeśli chodzi o te chipy właśnie. Tu po uruchamianiu pojawia się jakieś czarne okienko. Jest to program tak naprawdę pisany w Javie, z użyciem oczywiście Pythona, ale jest to tak trochę pomieszane i pokomplikowane, że może nie to, że ciężko się tego używa, ale zaraz Wam zwrócę uwagę na pewną rzecz. Tu klikamy sobie w Developer Mode, czy klikaliście zawsze. Następnie oczywiście tu było jeszcze dla innych chipów do programowania. Ja to w swoim oprogramowaniu na razie pominąłem, być może jeszcze kiedyś rozwinę. Na razie nas interesuje ESP8266 Download Tool, czyli narzędzie do wgrywania wsadów skompilowanych właśnie pod te scalaki. Klikamy zatem sobie w ten przycisk i tu się pojawia charakterystyczne okienko, w którym to trzeba sobie zaznaczać ptaszki, zaznaczyć pliki, które chcemy wgrywać, skąd, jak, to wszystko jest wyjaśnione w kursie. Zwykle są to 4 pliki, słuchajcie, czy tam 5 plików z takimi plikami blank bin, 5. Te tutaj mógłbym tak naprawdę skasować. Zobaczcie, widzicie, co się dzieje, gdy ja podjeżdżam myszką tutaj na jakieś pole, w kółko się pokazują takie hinty, które zasłaniają ekran, tak naprawdę mi mocno przeszkadzają, a wiem, że wielu z Was również przeszkadzają. Tu też pola mogą być puste do standardowego wgrywania wsadów, jeśli chodzi o chipy właśnie ESP8266 z ustawieniami podstawowymi. Tylko właśnie, trzeba wciąż pamiętać, że na przykład plik boot bin w wersji tam 1.7 wgrywamy pod adres hex 0x0000. Natomiast plik o nazwie user 1, czyli ten z właściwym wsadem naszym, który napisaliśmy program i tak dalej, że trzeba wgrywać właśnie pod jaki adres, słuchajcie, pod 0x1000. Tu akurat zapaliło się to pole na czerwono, dlatego że takiego folderu nie ma. Trzeba by było ustawić nowy, to by było znowu na zielono. Ja tu niepotrzebnie kliknąłem w to pole. Następnie kolejny plik trzeba wgrać pod adres 3fc00 i tak dalej. Natomiast poważną wadą tegoż programu, te pola, powiem Wam, że gdzie się nie zatrzymamy,
klikam myszką, to mnie wkurza, muszę jeździć gdzieś na bok. W tym starym programie espresifowym wada jest taka, i to potwierdzi każdy, że po jakimś czasie użytkowania, czasami w różnych momentach uruchamiamy go, a tu trach i wszystkie pola są puste, żadne ptaszki nie zaznaczone. I wtedy drapiemy się po głowie i znowu zapisujemy. Oczywiście możemy mieć kartkę ze ściągą i zawsze sobie te pliki od nowa, tu żmudnie wgrać i uruchomić. Podobnie jest tutaj, słuchajcie, na dole z SPI Flash Configiem, gdy załóżmy coś sobie tu pozmieniacie, bo jeszcze nie do końca czujecie, co tu trzeba poustawiać, no to tu jest wprawdzie przycisk Default, ale zobaczcie, on się zmienił, DIO nam nie zmienił, tutaj 40 MHz, tu jeszcze spróbuję zrobić na przykład 24 MHz, albo nawet te 40, zrobię tutaj teraz Fast RD, 80 MHz, 4 megabity, klikam Default, a on nam robi 16 megabit C1, QIO, 40 MHz, tutaj 26 MHz przywrócił. Powiem Wam, że w związku z kursem ESP ja zawsze wszystkim polecam najlepiej mieć scalaki tego typu z pamięcią flash 4 MB. Nawet scalaki ESP01S, które można kupić w naszej firmie Atnel, w naszym sklepie internetowym. One spokojnie są do otrzymania z pamięcią 4 MB, ponieważ ją przelotowujemy, ale w kursie nawet pokazałem z Pawłem, w jaki sposób samodzielnie sobie przelotować tą pamięć. Jak ktoś ma zdolności, to wystarczy ją kupić, tylko trzeba kupić odpowiednią pamięć. To pamiętajcie. W razie czego te pamięci, nie pamiętam, czy one u nas w sklepie też być może są dostępne, albo trzeba Pawła zapytać na maila, to można sobie zawsze go przerobić. Jak mamy 4 megabajtową pamięć, to jest fajnie, zawsze wtedy ustawiamy, znaczy zawsze. Jeśli robimy akurat takie partycje, owszem, my programując sami mamy dużo możliwości do wyboru, ale ja dlatego się nastawiłem w kursie, że ludzie, słuchajcie, myślimy tylko o scalakach z 4 megabajtowym flashem, no dobra, ludzie niektórzy mówili, ale Mirku, ja mam ten jeden, chciałbym zrobić tylko proste sterowanie przekaźnikiem, albo już mi się śpieszy, bo nie mam innego, chciałbym pomigać diodą, no to jak mam na przykład taki, który ma tylko 2 megabity, no to tutaj co trzeba ustawić i tak dalej. Oczywiście ten program sam tego nie ustawi, ale jeśli będziemy się trzymali tych domyślnych parametrów dla 4 megabitów, to mój program, który zrobiłem tutaj w tym okienku na wzór tego poniekąd, rozwiązuje mnóstwo problemów, między innymi przewracanie domyślnych ustawień właśnie na 32 megabity, bo to jest tak naprawdę 4 megabajty flasha, na DIO, na odpowiednie tutaj wartości tych pól. Również będziemy tam mieli do wyboru port COM, przez który chcemy wgrywać, przez który możemy skasować całego scalaka, wybór prędkości koma i tak dalej, i tak dalej. W moim programie nie będzie pozostałych, mniej potrzebnych albo w ogóle nieużywanych opcji, a przede wszystkim nie będzie tego badziewia, żeby te pola się przypadkowo kasowały, no i takiego używania i tych 40 okienek, które po drodze trzeba uruchamiać. Więc zobaczcie, zamknę ten program i uruchamiam jego odpowiednika już pod Windowsa, oczywiście MKESP Tool, proszę bardzo. Widzicie, że ma troszeczkę wspólnego z tym poprzednim. Nawet może, żeby nie było, to sobie odpalimy jeden i drugi na ekranie. To okienko czarne tu zmniejszymy, Developer Mode, ESP8266 i zobaczcie, jednego obok drugiego sobie postawimy i widać pewne wspólne cechy. Tutaj też poszerzę trochę ten program na ekranie. Jak widzicie, te pola do osadzenia plików, które chcemy wgrywać, tutaj są, również występują z tymi ptaszkami, to również będziemy wpisywali adresy, ale po pierwsze, jak już tu się wpisze adresy, to one nie będą same znikały. No więc to upierdliwe takie zachowanie tego programu oryginalnego to jest po prostu masakra. Tutaj z tym się nie spotkacie. Za to dodatkowo tutaj będziecie mieli w tym programie taką ramkę najpierw na górze, po prostu ESP Info, czyli możemy kliknąć Check ESP, oczywiście uprzednio wybierając właściwy port COM, na którym załóżmy podłączony jest nasz układ Node MCU czy jakikolwiek programator. Zresztą zobaczcie, przestawię tu na jakieś pole ENY, chociaż i tak mogłoby być. Na dole w kamerze na chwilkę odłączę zasilanie i wygoda znowu tego programu jest taka w porównaniu do poprzednika od Espressiva, że gdy podłączę nowy port, nawet gdy mam kilka układów ESP podłączonych, to nie dość, że on się ładnie wykryje, na którym jest porcie nowo podłączony, w tej chwili podłączony, słuchajcie, automatycznie się wykryło, proszę bardzo. Co więcej, jak sobie zaznaczę Enable COM Port List, to jeszcze raz zrobię to odłączenie i podłączenie. Chciałbym to po kolei Wam pokazać kilka różnych najpierw zalet. Proszę bardzo, też się wykrywa. Ach, jeszcze nie może wykryć więcej informacji, bo chciałem, żeby tu pokazał, że to jest chip ESP, a nie tylko jakiś port COM wykryty, ale to z czegoś wynika, że jeszcze nie może tego zobaczyć. Natomiast ładnie wykrył tutaj, zobaczcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeszcze raz przestawiam na Eny, odłączam i podłączam.
i spójrzcie, że to N zamieni się nagle na port COM22, czyli automatycznie, gdyby komuś przeszkadzało to ciągle pojawiająca się ramka podczas uruchamiania programu, to można ją wyłączyć tutaj właśnie i proszę bardzo. Tylko teraz możemy w tym starym programie nie mamy możliwości, słuchajcie, wykryć na przykład co za scalak jest podłączony. Owszem, gdy wykonamy już jakąś operację start, erase, to tu nam się pokaże, że jaki tam mniej więcej jest scalak, ale jaka pamięć, to tak nie za bardzo jakiej pojemności. A tutaj zobaczcie, mamy specjalnie przycisk w tej górnej ramce Check ESP. Ale uwaga, klikamy Check ESP i dostajemy błąd, gdy pierwszy raz na swoim komputerze taki program zainstalujecie, a tu się pojawi błąd Python or ESP tool not installed, please install Python first. Czyli nie mamy na komputerze zainstalowanego Pythona i ewentualnie skryptu pod niego esp-tool.py. No i nagle lament. W starej wersji tego programu robiłem specjalny poradnik na YouTube, jak wejść na stronę Pythona, którą wersję pobrać i tak dalej. I tam musieliście to sami robić. Dla wszystkich było, dla wielu osób było to jednak trudne. Ja powiem też, że byłem wkurzony, bo jak od nowa miałem coś zrobić po jakimś czasie, które tam opcje zaznaczyć i tak dalej, to się wkurzyłem na tyle, że przygotowałem taki instalator, gdzie wystarczy kliknąć, uwaga, one touch click, jeden przycisk klikniemy, a on spowoduje pobranie Pythona w wersji 3.11, nowsza jest niepotrzebna, od razu z zainstalowanym ESP-toolem, i wszystko jest od razu skonfigurowane i jeszcze wrzucone do tak zwanej piaskownicy. Czyli nawet jeśli na komputerze używasz swojego Pythona w innej wersji, to nie zostaną tutaj dodane żadne ścieżki poszukiwań, nic ci się nie zmieni w konfiguracji w Windowsie i tak dalej. Nie musisz się obawiać. To będzie tylko w piaskownicy uruchomione tak zwanej, tylko na potrzeby tego programu. Zamykam na razie ten stary program nam niepotrzebny. Zaraz uruchomię sobie tę instalację, ale najpierw przywołam na ekran eksploratora Windows, wejdę sobie w folder dokumenty, zobaczcie, tu mam taki folder Atnel Wi-Fi Tools, ja go specjalnie usunę i teraz zobaczcie, co się stanie, gdy kliknę Install Python. Uwaga, klik, ile to będzie w ogóle trwało. Pojawiło się okienko, które pobiera Pythona, który waży tutaj 48 około megabajtów po zipowaniu, więc to powinno nawet na dość wolnym łączu dosyć szybko się pobrać. Tu zobaczcie, że od razu się utworzył folder Atnel Wi-Fi Tools. Do niego zostało, coś się wgrywa, coś się rozpakowuje. Zobaczcie, wszystko samo się robi. Ja mam rączki w górze, tylko raz kliknąłem Install Python, a on mi to pobrał, teraz rozzipowuje i zaraz zobaczymy, czy to koniec. Słuchajcie, proszę Państwa, koniec. Mamy tutaj właśnie Pythona 3.11 w takim oto folderze. Zawsze jak sobie wejdziecie w dokumenty, Atnel Wi-Fi Tools, to jest trochę nazwa folderu inna niż nazwa samego programu, ale to nic. To wynika jeszcze z czegoś innego, o czym dopowiem później, albo może w następnym poradniku. I tu mamy folder Python 3.11, który jest tą piaskownicą i on nie przeszkadza żadnym innym Pythonom na Waszym dysku. To tak gwoli ścisłości, żebyście wiedzieli, co tutaj się powoli dzieje. I zobaczcie, że gdy już mamy tego Pythona zainstalowanego, to teraz mogę sobie spokojnie kliknąć Check ESP. Mam podłączony na COM nasz układ ESP. Proszę bardzo, pięknie mi pokazał na taki różowawy kolor, 4 MB, że 26 MHz, to prawda, dlatego wiem, że tutaj trzeba ustawić 26 MHz dla SPI, to ja wiem z innych kursu, że tu mam ustawić 40 MHz w większości przypadków naszych układów, że tu mam ustawić DIO, tutaj 32 megabity. Ale nawet jeśli tu coś będę kombinował z innymi scalakami, z jakimiś innymi wartościami, przez co przestanie Wam za bardzo działać wygrywanie, bo wiele osób ma z tym problemy, to właśnie w najnowszej wersji 1.0.12, która się ukazuje dzisiaj z datą tego poradnika, dorobiłem taki przycisk, skromny przycisk, ale jakże ważny, Set Defaults, klikam w niego i zobaczcie, zostają przywrócone wszystkie takie parametry tutaj do wgrywania, żeby na pewno wgrało się to do Waszego scalaka. Uwaga, z jednym tylko zastrzeżeniem, że posiada on pamięć 4 MB i jest ustawione wgrywanie dla tak zwanej konfiguracji z konfiguracji FOTA Firmware Over the Air, gdzie będzie próbował zapisywać raz jedną partycję, gdzie jest zapisywana raz jedna partycja, raz druga o rozmiarze 1024 na 1024. Tutaj 32 megabity oznacza flash 4 MB,
megabajtowy, 16 megabitów flash 2 megabajtowy i zobaczcie, że tu są przy okazji podpowiedzi. W takim razie, gdybyście mieli tego scalaka ESP01S z pamięcią 1 megabajt, no to ja wiem, że niektórym się myli, kurczę, co tu wybrać? Jak saper, kabelek, zielony przeciąć czerwony, zielony, czerwony. Wybrałem jakiś czerwony, trach, wybuchło, nie działa. A tutaj ładnie widzimy, w tym programie pięknie widzimy 1 megabajt, prawda? Gdybyście mieli 1 megabajt, to trzeba wybrać 8 megabit, bo 8 megabit dzielone przez 8, bo to jest podana wartość w megabitach, a nie w megabajtach. Stąd wychodzą takie, a nie inne wartości megabajtów naszego flasha. Zauważcie, że w tym programie espresifowym w ogóle nie mamy z tym do czynienia. On tu nam tylko pokaże gdzieś na końcu, że to jest jakaś tam wersja, flash, numer taki i nie będziecie mieli z tym nic do czynienia. Tutaj natomiast jeszcze raz klikacie sobie set defaults, jak macie typowe scalaki, VMOSy, Node MCU, nasze scalaki z firmy Atnel, wszystkie, które mają 4 MB, to proszę bardzo, to jest dosyć ważne ustawienie. Następnie, gdy piszemy własne programy, to trzeba albo musimy wiedzieć i wiecie z kursu naszego ESP dokładnie, gdzie ląduje tak zwany plik bin, który trzeba wgrywać. Oprócz tego, że trzeba wgrywać plik bin, ten user 1, tam 4, 8 i tak dalej, 0,96, to oprócz tego trzeba wgrać tak zwany bootloader, przynajmniej za pierwszym razem i tak dalej. To się robi za pomocą, podobnie jak na tym programie, że tutaj klikamy w to pole, klikamy sobie tutaj 3 kropeczki i wybieramy sobie z tego folderu, zobaczcie, trach i wybieramy sobie C, MSys32, Home, żmudnie, Admin, Non-OS SDK, bo tu trzymamy naszego Workspace'a dla Non-OS SDK, o czym też mówiłem w poprzednim poradniku. I tutaj małymi literkami gdzieś znajdziemy folder o nazwie bin, to o ten nam chodzi, a w nim znajdziemy po pierwsze na przykład boot bin, które tu pliki wgrywać, to wyjaśniam dokładnie w kursie, ale nasz sam wsad, który będzie skompilowany, będzie znajdował się tutaj. Tylko uwaga, no w tej chwili go tutaj nie widzimy, prawda? Dlatego weźmy sobie na chwilkę Eclipse'a, weźmy sobie, otwórzmy jakiś program do migania LEDem, proszę bardzo, który też tworzyliśmy w kursie, przygotowany oczywiście do konfiguracji z 2 partycjami dla FOTA. Oczywiście można to zmieniać w kursie, dowiecie się wszystkiego, ale żeby nie było, to tutaj jest ładnie plik partitions C, z którego też przepięknie wynika, że mamy SPI Flash Size Map równa się 6, co oznacza, że używamy właśnie partycji, moi drodzy, po 1024 bajty. Około, bo szczegóły wyjaśniam, jak to wygląda. I teraz zobaczcie, chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądało stworzenie tego pliku bin. Czy ja otworzyłem właściwy folder? Nie. No to może sobie spróbuję otworzyć. Przejdę na dysk C. Otworzę sobie teraz MSys32, Home, Admin, Non-OS SDK, folder bin, upgrade, proszę bardzo, przesunę go tutaj. I proszę bardzo, klikam kompilację projektu trach, a tutaj obserwujemy z prawej strony, coś się pojawia, kompilacja, plik S z assemblerem i nagle mamy plik bin, który też trzeba wgrać i trzeba te odpowiednie parametry podać, moi drodzy, właśnie tutaj już mi się pojawił plik w tym folderze, mogę go wybrać i tak dalej i podać te adresy. Oczywiście, gdy te wszystkie adresy sobie zapiszemy i tak dalej i nawet gdybyśmy się obawiali, że one znikną, to w porównaniu do starego programu macie tutaj takie przepiękne przyciski o nazwie Save Profile, Load Profile albo Clear All, jeśli za dużo tu wpiszecie. Zobaczcie, ponieważ ja już takie profile sobie zapisałem, to żeby teraz się nie męczyć, papierosek, kawka, oj kawka mi się skończyła, będę musiał zaraz sobie zrobić w przerwie drugą. Robię sobie load profile w jakimś tam folderze, który mam ustalony, wgrywam sobie basic mk profile i proszę bardzo, moi drodzy, tu też mogę to poszerzać, tak jak w tym starym programie i przepięknie wszystko jest wpisane. Moi drodzy, ten program jest o tyle fajny, że ktoś powie, po co tyle tych białych pól? O, słuchajcie, to jest piękna rzecz. Można sobie oczywiście za pomocą, tu sobie wpisać kolejne tam wartości, zresztą zobaczcie, załaduję sobie profil taki rozszerzony MKPLS. Zobaczcie, jak ja na co dzień korzystam. Gdy nie chcę na przykład korzystać z tych, to żeby nie ładować nowego profilu, te mogę odhaczyć, a te mogę zaznaczyć na przykład do wgrywania i tak dalej, i tak dalej. I już sobie wgrywam. Oczywiście po zamknięciu programu on zawsze mi zapamięta te ptaszki w tym miejscu ustawione, no ale jest to mega wygoda. Gdybym potem nie pamiętał, coś nie działało, proszę bardzo, panowie, load profile, basic MK, ciach, wgrane i już wiemy, że możemy wgrywać. Oczywiście górna ramka służy do sprawdzania, czy scalak w ogóle jest podłączony, czy jest dobrze podłączony, czy daje się odczytywać, a w związku z tym i zapisywać tak naprawdę. Natomiast dolna ramka, tu jest kilka zakładek, ale jak widzicie, not ready yet dla scalaków SP826
Tu miało być dla innych. Tu miało być dla ASP, jeszcze wszystko jest... bo tu miało tak być dla ASP w RTOS-ie, ale to chyba nie będzie w ogóle istotne, nieważne. Jest ramka non-OS SDK, bo to o to nam chodzi i na dole w niej mamy kolejną podrameczkę o nazwie Read Write Flash. Pomijam teraz read, bo na razie nam nie chodzi o odczytywanie flasha, ale jak już napisaliśmy sobie program, to teraz te 4 pliki trzeba byłoby do pustego scalaka wgrać. Wystarczy zatem, jak on jest podłączony, że klikniemy sobie, wybierzemy oczywiście port COM. Jeśli tu będzie jakiś inny port COM, zobaczcie na przykład COM1, to wystarczy, tak naprawdę nie pamiętacie, nie chcę wam się zaglądać do menedżera urządzeń, podłączamy sobie na nowo, klik, ładnie wskoczy również w tym polu port COM, tu się wykryje, zobaczcie, że teraz jak już jest Python zainstalowany, to zobaczcie, że teraz nie wykryło, że jest tylko port COM, ale jeszcze program wykrył od razu, że tam jest podłączony ESP, który ma na pokładzie 4 MB flasha. No powiem wam, że to są same creme de la creme z takich potrzebnych rzeczy do pracy wygodnej w porównaniu do tego programu espressivowego. Zamknę to okienko, bo ono mnie razi, że to tak białe świeci. Mogę to zamknąć i proszę bardzo, wystarczy teraz wybiorę prędkość. Jak pamiętacie z kursu, jak macie porządne przejściówki FT2.3, tam jakieś wtedy firmy FTDI, to można lecieć na maksymalnej prędkości. Czasami przy przejściówkach USB RS232, jak tu widać na Node MCU, może z tą prędkością nie zadziałać. Wtedy taką pewniejszą prędkością jest 921 600. Klikam Write, słuchajcie moi drodzy, i pięknie leci mi tutaj pasek podstępu, który pokazuje, że coś tam się wgrywa. Na dole zaraz powinna sobie migać diodą, ponieważ graliśmy program do migania diodą. Zobaczmy, czy to się zgadza. Mniej więcej to miganie. Mamy miganie nastawione, żeby migała nam diodka co 200 milisekund. Pomijam, o co tu chodzi, bo to nie jest kurs programowania dzisiaj, ale jest nastawione w tym miejscu, że mam mrugać sobie co 200 milisekund. Chcielibyśmy zmienić na przykład na 1000 milisekund, żeby mrugała sobie co sekundę ta dioda, no to proszę bardzo, wystarczy skompilować i tak dalej. Ale zanim to zrobię, to pokażę wam jeszcze jedną ciekawą opcję, bo otóż tak normalnie to ten program od razu bierze te rzeczy do zaprogramowania właśnie z folderu MSys. Dobrze, się zastanawiam, skąd bierze. No bierze stąd. Tutaj ma wszystkie podane pliki, więc nawet gdybyście mieli Eclipse'a ze skonfigurowanym tym workspace'em non-OS SDK na dysku D czy E, no to on z tych folderów będzie brał i po kolei je wgrywał. Proszę bardzo, klikam jeszcze raz. Proszę bardzo, wgrywanie leci. Ale teraz, jak pamiętacie, jeśli zmienię prędkość mrugania, to co? To muszę znowu wejść w Eclipse'a, skompilować, zamknąć go albo przywołać na ekran ten program, znowu robić write. Ach, przydałoby się, żeby tak na przykład to się robiło samo po skompilowaniu, prawda? Zresztą tu nawet użytkownik, kiedy na naszym Discordzie SQ8MVY tworzył, nawet zmieniał make file, bawił się, dzieliliśmy się tymi makefile'ami, ale ja na końcu doszedłem, że słuchajcie, bo każdy jakby był zdenerwowany tym, że zawsze to ląduje w tym bin, a nie w folderze projektu. I on już tymi makefile'ami udawało się zmieniać. Na początku z tego wszyscy się cieszyliśmy, żeby kompilowane projekty trafiały bezpośrednio tutaj do folderu bin, widzicie? Żeby tutaj trafiały do podfolderu upgrade. Ale słuchajcie, ostatecznie, ja nawet nie wiem, czy tu nie jest ten właśnie stary makefile, zaraz zobaczymy, skompilujemy go od nowa, bo tutaj by przeszkadzało to w tym momencie. Natomiast ja postanowiłem zrobić to narzędzie w taki sposób, aby ono pobierało nam z tych ścieżek wskazanych bezpośrednio, czyli jak sięgamy do folderu bin, to nieważne z którego projektu korzystamy, to ten nasz program zawsze pobierze z jednego folderu bin, a zatem nie musimy za każdym razem zmieniać folderu projektu, gdy zmieniamy go w Eclipsie. To się okazało dużą wygodą, a nawet zwykle, gdy wgramy już raz bootloader, te pozostałe pliki i chcemy się zająć wgrywaniem tylko pliku bin naszego, widzicie tego user, jeden bin, który ląduje w tym folderze bin upgrade, to słuchajcie, jest piękna opcja. Widzicie tutaj coś takiego, ptaszek auto upload. Klikam tego ptaszka, i teraz mam tutaj informację, click files to upload, muszę kliknąć 2 razy tutaj, pojawił się taki, zobaczcie, nawias kwadratowy niebieski, który sobie mruga w tej chwili, tak, w tej aplikacji. On sobie tutaj radośnie mruga. Co to oznacza? Uruchomiłem w tej chwili mechanizm auto uploadu. Na czym to polega? Zobaczcie, moi drodzy, ja sobie Eclipse'a przesunę specjalnie teraz na prawą stronę, zmieniłem taktowanie na 1000 milisekund,
w naszym projekcie Blink LED. Teraz go skompiluję, dzięki czemu nasz program MKESP Download Tool monitoruje, czy nastąpiła zmiana w pliku bin, a jeśli tak, to sam go automatycznie nam wgra. Czyli my nie musimy się z Eclipse'a przenosić albo klikać dodatkowych przycisków, sam automatycznie się wgra w SAT. Zobaczcie, diodka sobie wciąż tam miga na dole ekranu, w prawym dolnym rogu ekranu są 200 milisekund, a ja teraz zrobię trach, kompilację programu i za chwilkę programik powinien to przechwycić i rozpocząć automatycznie. Już widzicie, leci automatycznie wgrywanie, żeby diodka mrugała sobie co 1000 milisekund. Proszę bardzo, uruchomił się i mamy co 1000 milisekund. Działa? Działa jak natura chciała. Jak nie wierzycie, to zobaczcie, teraz już, żeby nawet nie było, że widać ten program tutaj, co się w nim dzieje, to ustawię, żeby na przykład sobie diodka mrugała szybciutko co 50 milisekund. Nawet nie interesuje mnie tamto okno programu. Proszę bardzo, klik, patrzymy tylko na diodkę, czy jakby po skompilowaniu teraz się powinno, już widzimy, że tam ona sobie mruga, wgrywanie następuje, moi drodzy, i już trach, proszę bardzo, diodka nam miga szybko. A więc zobaczcie, jaka jest duża zaleta tego programu MKESP Download Tool. Oczywiście ten tryb Auto Upload uruchamia się tylko jednorazowo. Ten ptaszek nie jest zapamiętywany po wyjściu z programu. Zobaczcie, gdy wyjdę z programu i wejdę ponownie do tego programu, to ten ptaszek jest odznaczony, nic automatycznie, przypadkowo nie będzie się wgrywało. Ale pokazałem Wam jedną z naprawdę z fajniejszych opcji, którą wypracowaliśmy na Discordzie też ze studentami. Szczególnie aktywny to był jak zwykle kolega Big Razor, nasz tutaj pomocnik na Discordzie, bardzo mocny. To jego burza pomysłów spowodowała, żeby między innymi taki mechanizm auto-uploadu powstał. Program pozwala również skasować chipa. Proszę bardzo, klikam Erase Chip. Oczywiście musimy mieć cały czas wybrany właściwy port. Proszę bardzo, tutaj akurat paska podstępu nie widać, ale lecą sobie takie kwadraciki, no bo ten czas może być różny. Proszę bardzo, leci sobie, leci i za chwilkę jak się skończy, to zobaczymy, że diodka już nam nie mruga, prawda? Chip jest skasowany, ten, który tutaj sobie kliknęliśmy. Więc mogę jeszcze raz kliknąć Write, proszę bardzo, ręcznie czy tam automatycznie, skompilować, wgrać i zobaczcie, jest mega wygoda działania z tym programem, nawet jeśli mam się przełączać na to okienko, jeśli mam wgrywać jakiś wsad, który mam ręcznie w jakimś innym pliku, czy ja muszę wgrywać, bo w tej chwili zauważcie, że nawet jak zrobię auto-upload, klikam tutaj 2 razy, klik w to pole, żeby mi się wgrywał, to ja śmiało mogę odznaczyć wgrywanie tych pozostałych plików. One się nie muszą wgrywać, bo już są wgrane do naszego modułu. Trzeba je wgrać, gdyby coś tam poszło nie tak, gdybyśmy robili erase'a, to ponownie trzeba wgrać wszystkie. Ale tak tylko jeden pojedynczy plik. Więc jak sobie zmienię znowu mruganie na 250 milisekund, zobaczcie tutaj w Eclipsie, zrobię kompilację, no to proszę bardzo, zostanie wgrywany tylko ten jeden pliczek po kompilacji. W związku z tym samo wgrywanie, zobaczcie, pasek podstępu poleci tylko raz, a nie tam kilka razy, jak przedtem było write OK, proszę bardzo, i diodka już nam miga co 250 milisekund. Jeśli chodzi o to narzędzie, to zobaczcie, gdyby tutaj czasami sobie powpisujemy bardzo wiele tych rzeczy, chcielibyśmy mieć na szybko, czysto to robimy clear all, czy jesteś pewien, że chcesz skasować wszystkie te pola? Tak, chcę, ale pamiętamy, że wcześniej sobie zapisaliśmy jakieś swoje własne profile, wy możecie swoje własne zapisywać i proszę bardzo, od nowa mamy wszystko. Gdybyśmy tu się pobawili za bardzo, nie pamiętali, co się dzieje, proszę bardzo, set defaults mamy szybko. Możemy sobie robić check ESP, instalacja Pythona, podsumowując, jest mega prosta, mamy piękne wykrywanie portów COM po restarcie. Zobaczcie, wyłączę program, włączę z tym włączony. To czasami przeszkadza, więc ja wyłączam sobie tego ptaka, ale proszę bardzo, wykrył. Jak macie w komputerze wiele portów COM, to on tu wykryje wszystkie różne porty. To chwilę potrwa, ale no wtedy sobie można wyłączyć, jak już tam znamy swój komputer. On tylko będzie pokazywał zawsze to okienko przy włączeniu nowego ESP-ka przez USB do komputera. Ostatnia rzecz dosyć fajna w tym programie to jest możliwość również odczytywania, czyli robienia backupu, słuchajcie, naszego całego firmware, całego flasha. Nie firmware'u, ale całego flasha. Tak można zbackupować tą drogą. Oczywiście ten program ma, no tak jak jest presifowy, tę mini wadę, no, że trzeba dokładnie pamiętać, w które tu obszary wgrywamy, że to ma być taki adres 0x1000, tamte programy, tamte stałe tutaj w kółko, trzeba pamiętać, żeby były pod odpowiednimi adresami i tak dalej. Czy nie dałoby radę tego troszeczkę uprościć? Ano, dałoby radę, moi drodzy, tyle tylko, że to jest program, który ma umożliwić Wam wgrywanie różnych wsadów dla ESP-ków z różnymi pojemnościami pamięci flash, dlatego
Tutaj teraz tego nie ograniczę, ale powstało jeszcze jedno narzędzie, któremu poświęcę kolejny poradnik, które jak zobaczycie, jeśli już się nastawicie na pracę tylko z tymi ESP-kami, które posiadają tylko 4 MB flash i tylko będziecie pisali programy dla konfiguracji FOTA 1024 na 1024, a większość z Was, czy chce, czy nie chce, jak będziecie programowała pod non-OS SDK, będzie używała właśnie tej konfiguracji. Zobaczycie, przekonacie się po kursie. Jeśli nie macie kursu, to zachęcam Wam, żeby go wykupić. Tu oczywiście sami pobawcie się opcją read, tu jest backup flash, można wskazać ścieżkę, gdzie ma on zostać zapisany. Też trzeba oczywiście wtedy wskazać rozmiar flasha oddzielnie, niezależnie od tego okienka. Ja już tego tutaj nie będę robił. Można, co ważne, zdalnie zrestartować, czyli nie trzeba teraz sięgać tam łapką, zobaczcie tutaj do przycisku reset, jak kliknę reset, to ta diodka na chwilkę przestaje migać. Ale jak mam odpowiedni programator podłączony, to mogę sobie tutaj kliknąć reset i jak widzicie, to zresetowanie też na chwileczkę następuje. A więc, moi drodzy, no w tej chwili widzicie chyba wszystkie opcje, mam nadzieję, z tego programu, tak już oglądam to okienko, są omówione. Oczywiście program nadal jest jeszcze przeze mnie rozwijany, co widać zresztą po obecnej wersji 1.012, bo do dzisiaj obowiązywała wersja 1.11. A więc zachęcam Wam, popróbujcie sobie skąd ten program pobrać. Na początku mówiłem, że Wam pokażę. Wchodzimy sobie na stronę atnel.pl szybciutko. Proszę bardzo. Nie jakieś tam schematy, co mi tu atnel.pl ma się strona załadować. Wezmę ją tutaj, poszerzę troszeczkę, rozumiem, pliki cookie, OK. Tak? I teraz skąd pobierać te programy? No chyba sami się domyślicie. Trzeba będzie wejść w oprogramowanie. Tu jak się podsuniemy w dół, to mamy różne programy atnelowskie, darmowe, niedarmowe, różnego rodzaju, a między innymi sięgamy po program MKESP Tool. Gdy klikniemy, tutaj opisu jest prawie w ogóle nie ma żadnego, ale uwierzcie mi, że po nakręceniu tego poradnika właśnie na tej stronie napiszę kilka słów opisu, kilka ważnych cech tego programu i między innymi będzie tutaj zamieszczony link do filmiku, który właśnie teraz oglądacie i widzicie. Tutaj można sobie kliknąć, pobrać program na dysk. To wszystko, voilà, od razu go rozpakować z pliku zip i działać, a gdy przyjdzie nowa wersja, to w tym okienku będzie mrugało Wam wyraźnie, jest nowsza wersja, zaktualizuj i będą podane przy aktualizacji, co tam nowego się pojawiło. Proponuję Wam, jeśli byście tego programu używali do ESP-ków, ktoś mnie pytał też, czy można wgrywać wsady arduinowe. Można i arduinowe, wszystkie wsady, tylko oczywiście mówię, trzeba znać pod które pamięci, tam te wsady są pisane pod jakie partycje, i pod jakie ewentualnie adresy. To jest ewentualnie ważne. I moi kochani, można sobie robić backupy, tylko tak jak mówię, no trzeba uważać, żeby sobie gdzieś tam przez pomyłkę czegoś nie skasować, jakiegoś ważnego dla Was wsadu, gdy nie zrobiliście backupa, gdy nie jesteście nieobeznani jeszcze w tych adresach, a w kursie to wszystko, w kursie o tym wszystkim mówię. Ale oczywiście to nie oznacza, że fizycznie uszkodzimy moduł. Absolutnie. Po prostu no, skasujemy flash albo wgramy jakąś głupotę. Ale zawsze można to przywrócić, no tylko jeśli mamy backupa. A backupa tutaj, jak widzicie, gdy sobie kliknę tego ptaszka, to się pojawia ładnie tutaj podpowiedź. Wybierz tę opcję tylko wtedy, jeśli chcesz odzyskać backup wcześniej zapisany na dysk, tak? Bo tu jest chodzi write all flash, restore backup. To wtedy, żeby go odzyskać, to klikamy wtedy write i wskazujemy z kolei backup, który jest do zapisania. Pobawcie się tą opcją sami. Polecam, jak chcecie na jakimś tam module mniej ważnym, żeby sobie czegoś tam nie zniszczyć. W następnym odcinku, gdy omówię kolejne narzędzie, to już ten backup będzie robiony całkowicie inaczej, nie będziemy musieli się tutaj za dużo zastanawiać. To jest taki program, ten drugi, który jest, jak ja to nazywam, dla rutyniarzy, gdzie przez rutynę ludzie czasem popełniają błędy. Ja też taki jestem właśnie, że czasami wszystko wiem, co tam ustawić, ale zapomnę, dlatego kiedyś stworzyłem do AVR-ów program MKAVR Calculator, który ma zakładkę fuse bity uproszczone. To myślicie, że to jest tam dla kogoś, kto się nie zna? Nie, to ja dla siebie zrobiłem, a potem wszyscy z tego korzystają na świecie, bo program MKAVR Calculator jest na całym świecie. Czy ten program się przyjmie i czy będzie tak używany na całym świecie? Nie wiem, ale już wiem, że dostaję zapytania również z zagranicy odnośnie tego programu. Zapytania, jak tam coś działa, bo ludzie nie wiedzą.
ten poradnik wpadnie, będzie można sobie włączyć, będą mogli sobie zagraniczniacy włączyć tłumaczenie automatyczne z polskiego na angielski, czy tam na hinduski, czy na inny malezyjski i będą mogli się dowiedzieć również o tym programie. Myślę, że jedną, podsumowując już ostatecznie z najciekawszych opcji, którą udało mi się stworzyć, a sam nie jestem specjalistą od Pythona, to jest właśnie przygotowanie tej piaskownicy Pythonowej i co ciekawe, tutaj jak zainstalujemy Pythona, to on od razu będzie działał w tym programie, o którym opowiem w następnym poradniku wideo, który będzie następnym bardzo ciekawym narzędziem, chociaż nietypowym, bo został on przygotowany w nieco innych celach, ale dla nas pod kurs również będzie mega przydatny i zobaczycie dlaczego, jak i dlaczego mówiłem, że to jest program dla rutyniarzy, który zapobiega nam przed wieloma błędami. Słuchajcie, rozgadałem się mocno, minęło już ponad pół godziny. Myślę, że to wszystko na ten temat. Zapraszam na kolejny ciekawy poradnik, gdzie omówię kolejne narzędzie, jakim jest program, już tylko zapowiem, zaanonsuję, Atnel Wi-Fi Tools. Nie MKESP Tool, tylko Atnel Wi-Fi Tools. Wiecie skąd go pobierać, ten program, jak się domyślacie, Atnel Wi-Fi Tools też tu znajdziecie, możecie już sobie wcześniej go pobrać, później do zabaw i to by było na tyle dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam na kolejne, mam nadzieję, ciekawe poradniki. Hejo!